W tym odcinku zajmiemy się w końcu tym oknem dachowym tutaj. Słuchajcie, zrobimy to troszkę inaczej, zrobimy to w ten sposób, żeby to wyglądało bardziej domowo. Chyba się nie spotkałem jeszcze z takim rozwiązaniem, także to jest jeden punkt tego odcinka. Drugi punkt jest taki, że pojedziemy na zakupy, kupić panele winylowe w końcu, tak żeby już te ścianki zacząć robić. I co jeszcze jedna sprawa? Jeszcze jedna sprawa jest taka, że tutaj jest już miejsce pod te zbiorniki nasze i te zbiorniki pasowałoby już powoli też zakupić i montować. Także 3 rzeczy: okna dachowe, zakupy paneli winylowych pod ściany i robimy po prostu te zbiorniki dzisiaj. No siema wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj trzeba by w końcu zrobić ten sufit, prawda? Już trochę czasu minęło i korek mam także tą ramkę, ale słuchajcie, wpadł mi pomysł taki na wykończenie tego okna zupełnie inny, taki, który będzie troszkę oryginalny. W sumie nie spotkałem się nigdy z czymś takim, natomiast zobaczymy. Wydaje mi się, że jest to do zrobienia i już Wam tłumaczę. No słuchajcie, tak jak już Wam mówiłem, ta rama z Dometica, którą kupiłem, jest troszkę większa. Ona tutaj zachodzi mi w ten sposób. I teraz tak, żeby to ładnie wyglądało, to drewno musiałbym wykończyć kątownikiem. I taki miałem po prostu wcześniej zamysł, żeby to tak zrobić. Natomiast, wiecie co, wymyśliłem sobie zupełnie coś innego. Ja wymyśliłem to, że wykorzystam oryginalną ramkę z tego okna, który kupiłem, z tego fiamowskiego okna, i tą ramkę zastosuję tutaj i na tą ramkę dopiero nałożę tą moskitierę, tą ramkę z moskitierą i z żaluzją. Natomiast co? Ta ramka ma swoją moskitierę, więc tą moskitierę będę musiał po prostu wyciąć. I tak chyba zrobię, tak będzie optymalnie. Z tamtym oknem może troszkę inaczej to zrobię, bo nie mam ramki do tego okna, ale najpierw się może zajmijmy tamtym, nie? Jeszcze raz Wam to wyjaśnię. To jest oryginalna ramka fiamowska z tego okna dachowego, który kupiłem. Ja, tak jak mówiłem, ta ramka jest za niska, brakuje w tej ramce po prostu około tam 5 cm, bo myśmy zrobili po prostu gruby dach, grube ocieplenie, więc co robić? Mam taki pomysł, żeby tą ramkę wykorzystać. Wytniemy tą moskitierę tutaj, utniemy ten kawałek tutaj, gdzie jest otwieranie okna, tak żeby sama ramka była jak gdyby dostępna. Tą ramkę wmontujemy w miejsce, gdzie ona powinna być, a na tą ramkę dopiero zamontujemy sobie tą fiamowską, z Dometica, przepraszam, z Dometica żaluzję, moskitierę w jednym. Chyba to powinno być ok. Jeżeli by nie było ok, to potem będziemy się martwić, ale taki mam wstępny pomysł, a pomysły trzeba realizować. No i słuchajcie, tak wygląda tutaj to nasze obrobienie korkiem. No, każdy ma swój gust, prawda? Ale naprawdę mi się to podoba. Wydaje mi się, że to będzie ok. No, ok. Słuchajcie, i na to będziemy tego Dometica nakładali. I tyle. No i sprawa jak gdyby okna dachowego będzie rozwiązana, nie? Tutaj jeszcze mamy te okno łazienkowe. Słuchajcie, łazienkowe też obrobiłem koreczkiem i za chwileczkę wrzucę te łazienkowe. Wrzucę
od dołu już roletkę, no i też będzie sprawa montażowa już za nami. No słuchajcie, w tym okienku łazienkowym, dachowym jest oryginalny spód z tego. To jest spód właśnie Moskitiera plus żaluzja. Jak to na magnesikach to działa, można też sobie przysłonić i tak dalej. Natomiast to już będzie bez kleju, bo tutaj to będziemy montowali w ten sposób, żeby wyszło to na styk, na wymiar powinno wyjść, bo okno cyk, ocyk i siedzi ładnie. Tutaj się zawinęło troszkę. O, właśnie, wyszło. Słuchajcie, no i ocencie sami. Sami to ocencie. Już pokazuję. Tak to wyszło, słuchajcie. Tak to wyszło. Nie widać tego łączenia. Jest to ładnie koreczkiem zasłonięte. Wydaje mi się, że pasuje to bardzo do naszego sufitu, który jest z drewna. Tu oczywiście jeszcze pójdzie listwa maskująca, ale to gdzieś tam na koniec. I chyba więcej nie trzeba, prawda? Jest to tak zrobione, że nie trzeba się wstydzić, a jednocześnie no, robi to swoją robotę. Słuchajcie, jadę po te panele teraz kupić. Nie wiem, czy będę nagrywał w sklepie, bo jeszcze nie mam na tyle dużo odwagi, żeby to robić. Natomiast rozmawiałem wczoraj z budowlańcem, z takim, który się wykończeniówką zajmuje i słuchajcie, dowiedziałem się, że są dwa rodzaje paneli winylowych. Jeden rodzaj się nie nadaje w ogóle do kampera, a drugi jak najbardziej. Ten, który się nie nadaje, to są te panele winylowe, które są bardzo elastyczne, czyli to jest panel, który po prostu jak się go bierze do ręki, to on się wygina. Mimo że grubość ma 4-5 mm, to on się wygina. To jest taki substytut wykładziny PCV. A drugi rodzaj to jest twardy panel na podkładzie takim wysokotemperaturowym PCV, który jest sztywny jak deska i ten się nadaje, bo pomimo tego, że ma 4 mm, no to on się nie wygina. I po takie właśnie panele jadę, słuchajcie. Popatrzyłem sobie jeszcze w internecie, rozszerzalność cieplna tego panelu na 1 stopień Celsjusza to jest 0,01 mm, także on się praktycznie w ogóle nie rozszerza, on w ogóle nie pracuje. Ten oczywiście, po który jadę, ten twardy. Także jeszcze na miejscu porozmawiam może z pracownikiem, jakie jest jego zdanie na ten temat, ale wydaje mi się, że to już jest to, o co mi chodziło. Karta katalogowa tego panelu pokazała mi, że no jak najbardziej ten panel by się na te moje potrzeby, na te ściany nadawał. Lecimy, zobaczymy. No, słuchajcie, panele są już kupione. Kupiłem 4 paczki. Nie chciałem nagrywać w sklepie, żeby nie robić zamieszania tam. Zaraz zobaczymy, tylko że one są bardzo ciężkie. Zaraz zobaczymy, ile waży metr kwadratowy tych paneli. Układamy sobie wagę łazienkową. Paczka paneli, proszę Was. Osiemnaście i pół kilograma waży paczka paneli. Więc, a w paczce jest 2,2. Więc trzeba to sobie podzielić i widzimy, ile kosztuje ile waży 1 metr paneli. No i teraz pytanie, metr sklejki 12, bo z takiej 12 z reguły się robi ściany w kamperze, jeżeli nie stosuje się tych wzmocnień na szafki, które ja zrobiłem. I zobaczymy, ile ten panel po prostu dociąży więcej. Czy on jest więcej waży, czy tyle samo, co ta sklejka, zaraz to sprawdzę. Będziemy się odnosić do sklejki topolowej. Tą sklejkę topolową się stosuje najczęściej, więc chyba punkt odniesienia tej topolówki będzie najlepszy, nie? Panel ma 1,22 m, słuchajcie, i odnośnie sztywności tego panelu, te takie giętkie, naprawdę, ten też się ugina oczywiście, trochę tam, ale
tamte giętkie to by się łódka zrobiła, nie? A tu jest tak, lekko się ugina. No i chyba będzie dobrze. Powinno być dobrze, na to liczę. Słuchajcie, faktura od spodu tego panela jest taka, nie wiem czy to zoom chwyci, o taka, jak to, ryflowany PCV takie, nie? Takie, widać, że to jest twarde, to nie jest tak jak wykładzina PCV, tylko twarde, nie? Dzień następny, słuchajcie. Robi się coraz dziś chłodniej, zimniej rano. Dzisiaj 5 stopni było, także kurtka ubrana. Ja tylko się pochwalę jeszcze, co przyszło z chińskich aukcji. Słuchajcie, takie lampki, które myślałem, że będą mniejsze, ale tej wielkości 12 V LEDowe. Chcę taką lampkę jedną w tym pawlaczu nad kierowcą i w luku bagażowym, czyli w tej przestrzeni bagażowej jedną albo dwie takie. I no trochę to jest duże. Myślałem, że to mniejsze będzie, a to ma 27 cm, jak to mierzyłem wcześniej, także no trudno. Jest taka jaka jest, będzie jaśniej po prostu w kamperze. Nic nie zrobimy. Nie będę się już teraz tutaj jakoś tam, nie będę narzekał, bo z reguły jak z Chin coś przychodzi, to jest mniejsze niż zamawiający się spodziewał, a tutaj tym razem po prostu przyszło coś większego. No i słuchajcie, podjąłem decyzję odnośnie zbiornika na czystą wodę, który tutaj po prostu zasiądzie już niedługo. Zakupiłem zbiornik o wymiarach 115 cm, szeroki na 40 i na 30 wysoki. Dlaczego taka decyzja moja? Dlatego, że moi drodzy, 115 fajnie mi się tutaj pod tym łóżkiem zmieści. To będzie to zbiornik, który będzie sięgał gdzieś do tego miejsca, czyli nawet nie będzie wychodził za nadkole. To po pierwsze. Po drugie, ma 30 cm wysokości, więc będzie poniżej wlewu czystej wody tutaj z boku. I co jeszcze? Co jest ważne? Ważne jest to, żeby miał dosyć dużo litraż. Ten zbiornik ma 120 litrów. Powiem szczerze, że nie podoba mi się to, że ma 40 cm szerokości, więc będzie wystawał jakieś 15 cm poza obrys nadkola. Natomiast cóż, no, nie ma sytuacji idealnych. Nie chciałem kupować tego zbiornika tutaj, tego takiego dedykowanego dla Fiata Ducato, dlatego że po pierwsze jest za wysoki i tutaj by no, ta woda grawitacyjnie do końca nie spływała do tego zbiornika. Po drugie jest po prostu drogi. Ten zbiornik, który ja kupiłem, to ma 300, chyba tam pokażę Wam na obrazku, 350 chyba złotych, a ten taki dedykowany dla Ducato jest ponad 1000 złotych, więc decyzja była prosta. I co? Wydaje mi się, że jedynym problemem tego będzie zrobienie stelaża do tego zbiornika, bo ten zbiornik musi usiąść na stelażu, który tutaj będzie mi niestety troszkę tej przestrzeni bagażowej zabierał. Jeszcze raz powiem Wam, no 115 gdzieś tam do tego miejsca nad kola, nie? Dobra, no trudno. I tak zanim zbiornik będzie i stelaż zamocowany, to muszę mieć podłogę zrobioną jeszcze. Co muszę mieć? I jeszcze pociągnięte kable, słuchajcie, bo nie pomyślałem o jednej rzeczy, ale to nam nadrobimy, bo to jest i tak sprawa do zrobienia. Kabel do czujnika poziomu wody czystej, który będzie musiał mi iść podłogą, bo tutaj już mam pozamykane te kanały i nie chcę wszystkiego rozkopywać, żeby ciągnąć jeden kabelek. W tym wypadku sobie nie zrobiłem awaryjnego, słuchajcie, i jest problem, dlatego że muszę go puścić dołem, ale wymyślimy coś na ten dół, tak żeby ten kabelek po prostu nie przeszkadzał. Zobaczymy, może się uda tak zrobić, żeby było
Dobrze. Słuchajcie, w następnym odcinku będziemy już robili te ściany z tych paneli i powiem szczerze, na początku tak myślałem, żeby zrobić te panele tylko w miejscach takich, gdzie są widoczne, a tam, gdzie nie będą widoczne, to może jakąś sklejkę albo na przykład jakiś pleksę, polietylen jakiś, ale jeżeli tutaj mamy różnicę pomiędzy 9 sklejką, a naszym panelem 2 kg, tak? Bo tam jest tu jest 4,8, tam jest 6,5, no 2 kg jakoś, tak? A pomiędzy 12 jest 3 kg bodajże. No to na tych 6 metrach tych paneli to tam parę kilo więcej wyjdzie. Wydaje mi się, nie ma co oszczędzać, tym bardziej, że będzie to ładne, prawda? Będzie to jakoś tam estetyczne, więc tak samo myślę nad tym, żeby oprócz tego, że zrobimy sobie ścianki, to zrobię z tego jeszcze ścianę łazienkową, czyli tą tylną ścianę łazienkową i już później nie będę musiał niczego innego tam stosować. Po tych panelach spokojnie woda może spływać. To jest PCV, więc nie powinno być żadnych problemów. Myślę teraz, co tutaj zrobić, no bo tutaj jak gdyby od strony tego to przesunę, tutaj będą szafki, więc te panele będą widoczne tylko tak naprawdę pomiędzy blatem a szafką górną, czyli w takim kawałku. I zależnie od tego, jakie szafki tutaj zastosuję, no to prawdopodobnie będzie to widoczne po otwarciu szafek. A też bym nie chciał, żeby po otwarciu szafek okazało się, że tam jest alufox, bo to no naprawdę, no to już jak robimy coś, to niech to wygląda, niech to jest ładne, niech to nie straszy. Więc jak tych paneli starczy z tych 8,8 dokładnie metra, bo to są 4 paczki po 2,2 w jednej paczce. Jak starczy, to jeszcze chciałbym zrobić po prostu te przestrzenie tutaj, gdzie są szafki górne. Generalnie te 4 paczki powinny starczyć po prostu na cały kamper, no bo pozostałe miejsca już będą robione po prostu z płyty, nie z płyty, tylko ze sklejki i ewentualnie sklejki laminowanej. Laminować też będziemy, żeby ta sklejka nie była na zewnątrz, żeby ten kamper był po prostu estetyczny. O ile sufit jest fajny z deski, to już sklejka w swojej fakturze niestety mi się nie podoba. To każdy ma swój gust oczywiście, więc każdy robi po swojemu, ale jeżeli mamy robić dom, w którym będziemy spędzali sporo czasu, to niech ten dom będzie ładny, estetyczny i taki, że nie będziemy musieli się jakoś tam specjalnie tego domu wstydzić, a to po pierwsze od strony estetycznej, ale po drugie też sami jak się źle czujemy w byle czym, no to potem nie chcemy spędzać czasu w tym kamperze, czy w takim miejscu, nie? Bo to no, jak ktoś ma na przykład źle urządzone mieszkanie, nieładnie w tym mieszkaniu ma, czuje to, że jest nieładnie tam, a jednocześnie musi tam siedzieć, no to się źle czuje. No tak przynajmniej ja to odbieram. Więc trochę tego czasu więcej nam zejdzie na dopracowanie tej strony estetycznej. Słuchajcie, sprawa jeszcze jest taka, że kolega z kanału Van Garage też mi tak zasugerował, że po położeniu tych paneli na ścianie szybciutko mam jechać po prostu na wagę, żeby zobaczyć, czy kamper już nie jest na tyle dociążony, że nic więcej nie wejdzie. Ja pojadę oczywiście na tą wagę, bo rzeczywiście chciałbym to zobaczyć. Chciałbym też mieć świadomość, ile jeszcze mogę włożyć w to. Powiem Wam szczerze, że oryginalne jakieś tam strony Fiata nie dają 100% informacji, ile tak naprawdę waży kamper, znaczy ile waży bus L4H3. Dlatego, że Fiat podaje, że to jest tam od nawet 1900 do 2500. Nie wiem, co jest, gdyby to było 1900, no to mamy jak gdyby 1,5 tony, żeby zrobić sobie zabudowę. No tam załóżmy tonę 200, minus ludzie, minus woda.
bagaże, nawet tą tonę, tonę zabudowy to jest naprawdę dużo. Natomiast jeżeli by się okazało, że samochód już ma fabrycznie 2,5 tony jako pusty, no to słuchajcie, jest problem, no bo no to my mamy pół tony, żeby zrobić całą zabudowę. Także sugestia kolegi jest bardzo dobra. Nie jednego kampera zbudował, więc doświadczenie ma. Pojadę, zważę, zobaczymy i wtedy będziemy decydować, jakiego typu zabudowa będzie realizowana. Słuchajcie, u mnie nie było, bo też mi kolega napisał, że sufit jest ciężki. Oczywiście, że jest więcej waży niż płyta sklejkowa, taka 2 mm, bo mam nawet taką płytę na sufit, ale nie podobałby mi się ten sufit. Powracamy do tamtego tematu. Źle bym się czuł, gdybym spędzał czas w miejscu, w którym mi się nie podoba wystrój, więc dla mnie must have to jest sufit z drewna. No i tych paneli też nie odpuszczę, bo te panele są rzeczywiście ładne i te panele wyglądają po prostu w taki sposób, jakby kamper już był wykończony, a nie widać gołej sklejki, prawda? Także no, tak jak mówię, każdy ma swoje sam podejście do estetyki. Ja szanuję, jeżeli ktoś lubi tą sklejkę mieć, tą fakturę sklejki lubi eksponować, bo widziałem takie kampery, szafeczki porobione i okej. I ja nie dochodzę do tego, czy ktoś po prostu, znaczy w wielu przypadkach nie jest to mówione, nie? Że nie dochodzę do tego, czy ten kamper był tak zrobiony, bo nie było już czasu, żeby dokończyć, czy ktoś to zrobił w ten sposób, bo akurat ta faktura tej sklejki mu się podoba. W tym odcinku już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się komuś to podoba, to proszę o subskrypcję. A w następnym będziemy już tymi ścianami jechali panelowymi. Będę jeszcze parę kabelków muszę powyciągać, których nie ma, o których zapomniałem. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki. La 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 la.